Zobaczcie tego koleżkę obok mnie, za mną. Zgadnijcie, ile ma lat. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Nadajemy jeszcze z Dalat. Tutaj z ziomeczkami jesteśmy na kolacji w takiej lokalnej knajpce. Tutaj zaraz wam obkręcę i pokażę. Kiedy mówię lokalna, to mówię o street foodzie. Wiecie, że kierownik street foodu się nie boi. Żołądek kierownika też street foodu się nie boi. Najgorsze, pamiętajcie, co może być na street foodzie, to tylko i wyłącznie, wiecie co, tutaj z ziomkami. Hello. Tak jest, zobaczcie. Zupka z makaronem, jakieś tam mięsko. Miejmy nadzieję, że dobrego pochodzenia. No i jest dobrze. Za półtorej godzinki lecę na autobus i lecę w kierunku Saigonu, czyli Ho Chi Minh. I się tutaj z ziomkami już będę musiał pożegnać. Moja przygoda w Dalat pomalutku dobiega ku końcowi, ale powiem wam szczerze, że jest tak zimno, że kilku dni bym tutaj po prostu nie wytrzymał. Autentycznie nie mam po prostu ubrań. Zobaczcie na to, jakie jest obuwie. Jest skara, jest sandał, czyli taki podróżniczy zestaw, wiecie, na pewno nie na taką temperaturę, bo teraz mamy 10 stopni tutaj i ja te 10 stopni tak mocno czuję, że normalnie szok. Dobra, jemy. Elo. Badajcie, dziki. Całą zupę zjadłem i myślę, coś nie tak, coś tutaj w ogóle nie tego. Nie gra, nie? A źle pałeczkę jedną trzymałem, jedną grubą stroną, a drugą cienką jadłem. No i wbrew pozorom muszę powiedzieć, że ta technika nie jest taka zła, bo faktycznie w moim przypadku się sprawdziła, ale tutaj chłopaki mają ze mnie bekę trochę, tak, że tak to określę. Pobadajcie. Hop. Bekę mają, no, z kierownika. Karaoke w wykonaniu wietnamskim! Dobrze, moi drodzy, jedziemy na stację autobusową. Ja wskakuję w autobus i przez 8 godzin będę lecieć do Saigonu, czyli do Ho Chi Minh. Moja przygoda Dalat dobiega ku końcowi. Amigo! Amigo! Goodbye, bro. Yeah. Have a nice trip. Bye bye. Bye. See you in Poland. See you. Mój ziomeczek już odjeżdża, a ja się zbieram na dworzec. Ciao. Ale zarąbiście, powiem wam, że Wietnam zrobił na mnie tak pozytywne wrażenie, że wciąż nie mogę wyjść z podziwu i trochę żałuję, że byłem dłużej w Kambodży czy w Tajlandii, a nie w Wietnamie. Kierownik i autobusy. Szefu przyszedł i mówi tak: jaki ty masz bilet? Ja mówię do niego: a proszę bardzo, zaraz tutaj pokazuję. Pokazałem mu bilet, on mówi: kurczę stary, autobus się spóźni. Słuchaj, daj mi swój bilet, ja pójdę do kasy i coś ogarnę. Przyszedł, dał mi taki bilecik i powiedział, że słuchaj stary, nie ma sensu, żebyś czekał, przebukowałem ci bilet na ten autobus, który będzie za 15 minut, bo nie wiadomo, ile tamten będzie spóźniony. Widzieliście, jakich koleżków ja tutaj mam? Jaki wtyki kierownik ma? Nie no, Wietnam skrada moje serce. Słuchajcie, jesteśmy w autobusie, takim ekskluzywnym autobusie. To jest dokładnie limuzyna, taka ekskluzywna, powiedziałbym. Za 300 km płacimy. Za 300 km, moi drodzy, płacimy. Czekajcie, muszę znaleźć. Zaraz wam powiem. B. Koleżka powiedział 15A. 15A. Widzicie? Mamy to. Mordziule. Będziemy na kole siedzieć. Jedziemy ekskluzywną limuzyną. Padajcie na to, ty. Ekskluzywną limuzyną za... Uwaga. Za 60 zł 300 km. USB. Jakieś przyciski. Kolejne USB. Co to za przyciski, ty? Kierownik. O kurde. Odwalił. Ale jaja. Aha, thank you. To koleżka mi bilet przyniósł.
No to gicior. A, bo plecak tam został. Słuchajcie, jedziemy przez 8 godzin. Wiecie jak jest. Ale kierownik. Co tu się wyrabia? Tutaj nawet napisane jest, że to jest luksusowe. Czujesz to? Czujesz to? I ty mi mówisz, że co? Podróżować, zwiedzać świat. Ja jadę i będę spał, a wy się bawcie dobrze. Pogadali, co? No dobra, w kontakcie. Do usłyszenia rano. Ty, to rozwalili system. Mieliśmy być tutaj o 6:30, jesteśmy o 4:30, na 2 godziny wcześniej. Ale nie wiem jakim cudem. A takie rzeczy chyba tylko w Wietnamie. Ja cię kręcę, ale jestem zdziwiony w opór. Czekajcie. Olipka. Moi drodzy, zapomniałem wspomnieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Saigonie, a dokładnie w Ho Chi Minh, w mieście, z którego kierownik będzie odprawiał się w kierunku Europy, a dokładnie w kierunku Londynu. A dziękuję bardzo, nie trzeba. Kierunek Londyn i najśmieszniejsze jest w tym wszystkim, wiecie co? Że 2 dni temu otrzymałem wiadomość, że na London Gatwick są w ogóle jakieś strajki. Na Gatwicku, na jakimś tam jeszcze innym w Londynie, w Szkocji. Są duże strajki w ogóle na lotniskach i że mogą być opóźnienia. Ale ja na szczęście mam 4 godziny między moim lotem a kolejnym lotem. Nie wiem, czy tędy powinienem iść. Jest 4:30, a ja idę do hotelu, który zabukowałem. Zameldowanie jest o 14:00. Co ty, kierownik? Co to, ślepa uliczka? Ślepa uliczka. Nie, no nie, ślepa uliczka, ty. Brama hotelowa. No zobaczymy, czy wpuszczą kierownika tak wcześnie. Myślę, że szefowała tam przycięła komara i kima. I myślicie sobie tam po drugiej stronie: o kierowniku, ale już sobie pospałeś i się wyspałeś. Na pewno cię wpuścili. Guzik, prawda. Nie wpuścili mnie. Bo... czekajcie. Bo check-in od 12:00, więc mnie nie wpuścili. No to mówię nie, bez łachy. Usiadłem sobie na korytarzu, zmontowałem 2 odcinki, jelo. Idę coś zjeść i moi drodzy, jak już coś zjem, to wracam dalej montować. I tak żyćko płynie. A teraz szukam miejscóweczki z numerem 36. Chcę... O, już widzę, widzicie? 36. No i tam będzie jedzonka. Co oni tu herbatę sprzedają tak o. Zobaczcie, zaparzona normalnie herba. I normalnie, nie wiem o co w tym chodzi, ale jest jakiś pomyślunek w tym. Pytam dziewczynę, ile kosztuje, a dziewczyna mi mówi 40. A ja do niej mówię: a nie 36? A ona mówi: a no tak, 36. O kurczę, już chyba jestem zmęczony tą podróżą, wiecie? Chyba już mnie trochę przerastają takie małe, wiecie, drobne, takie małe, drobne krętactwa, oszustwa. Coś to jest śmieszne, ale jak już jest człowiek dłużej jeździ, to już trochę to się nudzi i trochę zaczyna irytować. Zupka z makaronem i z wołowiną, ale pięknie wołowina, świeżutka wołowina. I tak jak przeczytałem, limonka zabija bakterię E. coli, więc macham. W kilku miejscach to przeczytałem, że limonka to jest mocny temat. Więc moi drodzy, smacznego. Proszę sobie pooglądać ulicę teraz.
Zakupki, moi drodzy, zrobione. Będzie co jeść i będzie co pić. Owoce kupione. Owoc smoczy kupiony. Całe dwie takie torby żywności dla kierownika, żeby spokojnie można było pracować, żyć. A co to za ryby takie albinosy? To jeszcze nie widziałem, moi drodzy. Kurczę. Ale tu się dzieje, co? A to nie, to one są obskrobane na żywo. Na żywca są skrobane chyba. Kurczę, nie wiem, nie widziałem. Ale tak wygląda, jakby były na żywca skrobane. O kurde, grubsza akcja. Idę sobie ulicą, patrzę. No, spokojnie. Jedzonko zacząłem u Jacka. Patrzę, od razu ja podbijam. Pytam Jacka, jaka cena. A wyobraźcie sobie, że Jaco mówi: bierz jeszcze ryż, bo dokładka za friko. Jedną za friko można wziąć, to ładuj. Jacek nieśmiały. Ale po angielsku, przepraszam, szprech. Rzymianin z Podlasia. Patrzcie, co wam pokażę. Co mam tutaj w lodówce. Obadajcie, już jednego walnąłem. Jeden dziennie tylko. Więcej nie pijcie. Red Bull energetyk na bazie kawy. Tak, powiem wam, tak działa. Nie wiem, czy tylko na mnie, bo ja nie jestem kawoszem, ale jest po prostu takie uderzenie, że po prostu szok. Jak będziecie w Tajlandii, w Kambodży, tudzież w Wietnamie, no to takie rzeczy importują do Wietnamu i do Kambodży. W Tajlandii, rzecz jasna, Red Bull jest wszędzie, ponieważ Red Bull powstał w Bangkoku, w Tajlandii, więc znajdziecie spokojnie. Polecam spróbować. Ja jestem w takim pokoiku, w którym już vlog był nagrywany. Byliśmy w tym hotelu. Bardzo mi się podobał. Cena przystępna. Pokój jednoosobowy za 40 zł, więc można nie dość, że odpocząć, to też zmontować odcinki na spokojnie, bez innych ludzi, którzy chrapią. Wiecie, o co chodzi. Spójrzcie tutaj. Kierownik, pranie, pyk, spodnie, ale powiem wam, że już były takie rzeczy brudne, bo musicie wiedzieć, że ja mam tak jedną koszulę, jedne spodnie, dwie pary bokserek, jedną taką kurteczkę cieniutką, jedną parę skarpet, polar jest tam w środku, więc na dobrą sprawę jeden kapelusz, więc na dobrą sprawę muszę robić tak pranie, tak chałupniczo, więc ten pokój, jak to się mówi, kierownik wykorzystuje w 100%, nawet ładując baterię. Aż musiałem wziąć kamerę. To jest smoczy owoc. Kupiłem dzisiaj za złoty jakieś tam 20. W sklepie był. Smoczy owoc to inaczej pitaya, pochodzący rdzennie z Meksyku, no ale bardzo szybko się rozprzestrzenił. Jest to ogólnie owoc kaktusa. I wyobraźcie sobie, że żeby go rozbroić, trzeba mieć nóż, a ja mam szczoteczkę. Noża nie mam, nie posiadam. Łyżki też nie dorobiłem się, ale w następną podróż wezmę łyżkę. No i ładuję tak, kurde, szczoteczką, czujecie to? Ale ja... O kurde, poszło szczoteczką. Tutaj jest. Nad zlewem to robię, spokojnie. W środku są takie malutkie pesteczki. Zaraz test generalny, bo tutaj dość duży jest. Fajnie by było, żebyście wpadli. To bym się podzielił. Czekajcie, muszę tutaj wybadać, czy wszystko jest ok. Nie wiecie, czy jakichś insektów nie ma. Bardzo skórka ładnie odchodzi. Z tego smoczego owocu. No jaki ma smak. Ogólnie przed zjedzeniem rekomenduję delikatnie schłodzić. Jak schłodzicie, to ten owoc będzie przyjemniejszy. Super dojrzały, słodziutki. Normalnie jak kupisz i jest twardszy, to jest taki delikatnie kwaskowaty. Ale to jest pyszne. Pamiętajcie, jak będziecie w Azji, koniecznie smoczy owoc. To są tak marginalne pieniądze czasami. Kierowniku, szczoteczka, 2 w 1. Zęby umyjesz i żołądek napełnisz. Dobrze, moi drodzy, ja się zabieram za pracę. Dzisiaj już chyba nic nie będę nagrywać. Za chwilkę zrobię takie ładne przejście do kolejnego dnia
I widzimy się jutro, na spokojnie. Powiem wam, że tyle odcinków wyszło, tyle pracy, a ja na dniach, dokładnie za 2 dni wylatuję do Europy. Pierwszy lot będę miał do Londynu, później z Londynu do Włoch, jak dobrze pamiętam, i z Włoch dopiero na Warszawa Chopina. Więc moi drodzy, do usłyszenia jutro, ja się zabieram za pracę, żebyście mieli co oglądać. I do czego pisać komentarze? Kierowniku! To nie jest tak, to jest inaczej. To mi się podoba. Bo pamiętajcie, ja nie jestem nieomylny. Kierownik też się myli. Czołem. Wszystkiego dobrego. Zaraz przechodzimy do kolejnego dnia. Dzień dobry. Nowy dzień. Nowe sprawy do załatwienia przed wylotem. Mam tak. Pocztę, żeby wysłać pocztówki dla patronów. I pamiętajcie, że lepiej jest zawsze wspierać mnie na takim Patronite albo po prostu bezpośrednio wysłać jakieś wsparcia, jeżeli macie taką ochotę i doceniacie moją robotę, to lepiej na Patronite albo po prostu bezpośrednio, ponieważ niestety YouTube zabiera bardzo dużo. Jeżeli ktoś, załóżmy, wpłaci 100, no to ja otrzymuję z tego 50 zł. Więc to jest, YouTube zabiera 50%. Więc musicie być tego świadomi. Taki Patronite ma mniejszą prowizję, a jak bezpośrednio to w ogóle tej prowizji nie ma. Jak wysyłacie, załóżmy, przez bloga bezpośrednio. Idę do fryzjera, później mam montowanie odcinków, jakieś jedzonko, telefon do Hani. Jedzonko załatwić trzeba do samolotu, bo będzie lot 30 godzin trwał. Jeżeli nie będzie żadnego opóźnienia, to będzie, wiecie, super. Dobra, ja idę na miasto ogarniać trochę rzeczy. Zaczynamy nowy dzień kierowników. Najlepsze są te babeczki, bo tu jesteśmy teraz na dzielnicy takiej nieturystycznej, praktycznie na obrzeżach, no. Dzielnica oddalona od centrum. I jak przychodzę, pytam, ile kosztuje, wiecie, rozeznanie robię po drodze, bo jest dużo takich salonów fryzjerskich. Ile kosztuje ogolenie głowy? No i babka mówi tak, nie umie kłamać, widać, że nieprzyzwyczajona. Mówi tak, 50 tysięcy dongów, ale nie 60 tysięcy dongów. Jaka beka! Tutaj za 22 tysiące dongów możesz kupić sobie herbatkę, matchę z jakimiś takimi różnymi dodatkami. To może później się napijemy. To jest dość ciekawe. To jest ichniejszy przysmak, moi drodzy. To jest autentycznie mięso wieprzowe, szynka, która jest najpierw gotowana, a później ubijana i później jeszcze bardziej ubijana, później miksowana i są takie jakby włoski. I wyobraźcie sobie, że to jest taka ala przekąska i to jest mięso, a wygląda jak jakieś trociny, ale faktycznie jest to faktycznie bardzo smaczne. Niestety moja stara miejscówka jest zamknięta do jedzenia i teraz muszę znaleźć nową, a że mam tylko 218 tysięcy dongów w kieszeni, to muszę to tak rozplanować, żeby wystarczyło, moi drodzy, na fryzjera 50, no i na jedzonko. No i właśnie, taki jest problem z pocztówkami, że pocztówki ciężko znaleźć. Tutaj już w jednym pani powiedziała, że nie ma. No i to się wydaje, o kierownik, bo pocztówki to takie proste i w ogóle, moi drodzy, ja czasami spędzam 2-3 dni na to, żeby znaleźć pocztówki i to jest, niestety muszę powiedzieć to głośno i wyraźnie, to jest ostatni raz, kiedy wysyłam pocztówki i rezygnuję z tego, ponieważ przez ten czas, który ja chodzę, szukam tych pocztówek, później chodzę, szukam poczty, spędzam na wypisywaniu, strasznie to jest czasochłonne i ja przez ten czas, moi drodzy, mógłbym spokojnie zmontować 2 filmy, które moglibyście spokojnie sobie obejrzeć, no bo de facto... Hello, what is the price for shave the head? Like... No, like... Yes. How much? Dong. Money. 50. Okay. O, się dogadali 50, ok, czyli 50 to jest uczciwa cena, to już wiemy, ale widzicie, ile trzeba się napocić. Wracając do tematu pocztówek, przez ten czas, który ja chodzę, szukam, to ja już bym dawno wam zmontował 2 odcinki i mielibyście co oglądać.
Ale ja wiem, że niektórzy w ogóle nawet w takich kategoriach nie myślą, tylko myślą sobie, o Jezu, to jest wypisanie kartki, ale kiedy masz do wypisania 50 tych kartek, to weź najpierw znajdź te 50. Czasami przychodzisz i w sklepie w ogóle 50 sztuk nie ma. To jest dopiero problem, a później przychodzisz na pocztę i 50 znaczków nie ma, no bo załóżmy na jedną kartkę musisz nakleić 6 znaczków, żeby doszła do Europy. Niestety w tym momencie w Wietnamie stwierdzam, że odchodzę od pomysłu pocztówek. Ja wiem, że niektórzy przestaniecie mnie wspierać przez to, że nie będę wam wysyłać pocztówek, no ale takie życie, no. Doceniajcie za to, że robię filmy, dobra? Bo ja nie jestem w stanie się rozdwoić w pojedynkę, robić tego wszystkiego. Idę jeszcze sprawdzę na poczcie, czy będą tutaj pocztówki, jeśli nie będą, to rezygnuję, no. To jest chyba ichniejsza poczta. Idę. Hello. Wutiep. À, thấy Phú Tiếp ở đây không có. No. A summer here? Niestety panie nie mają. No niestety, pocztówek nie będzie. Ale filmy będą. Dobra moi drodzy, musicie mi wybaczyć. Kartek nie będzie, bo nie ma. Po prostu no. Idę. Czas goni. Za 30 godzin jest wylot do Europy, do Londynu. Idę zjeść. Tutaj przy drodze znalazłem knajpeczkę taką małą. Pani rzetelnie cenę podała. Jakoś tam się dogadaliśmy, no. I zobaczcie, jakie ogórki faszerowane mięskiem mają. Rybki, nie rybki, ale po rybce to może brzuszek boleć, więc nie biorę. Jajka nadziewane. Ja wziąłem mięsko. Tutaj szefowa ogarnia cały ten. Opa. Thank you. Zobaczcie, za 30 kierownik, tak, to jest życie. To jest jedzonko godne mistrza za 30. Tym się macza mięsko, pewnie ostre, a to jest taki napitek, taka zupka z jakichś tam liści, w sensie z warzyw jakiś, taki napar. Nie wiem, czy wspominałem, ale powszechna robota w Wietnamie, jeżeli nie masz wykształcenia, tudzież nie masz ogólnie co robić na chacie, no to sobie po prostu najzwyczajniej w świecie sprzedajesz loteryjne kupony. Tak jak pan tam, który poszedł. Bardzo często panie sobie chodzą, sprzedają takie kupony i mają po prostu z tego prowizję. Więc kupony, ty nie idziesz kupować kuponów, bo kupony przychodzą do ciebie, moja droga bądź mój drogi. Patrzcie, wbiłem tutaj do chłopaczków. Chłopaki będą mnie tutaj golić. Ja załaduję sobie, totalnie na zero ładujemy, moi drodzy. Zobaczcie, jak pięknie ogolona. Dziwnie, bo najpierw maszynką, później będą jeszcze golić. No ale jak tak uważają, to... Zobaczcie tego koleżkę obok mnie, za mną. Zgadnijcie, ile ma lat. Nie uwierzycie, ale ma 42 lata. A ma tak dobrą kondycję. Zobaczcie, jak dobrze wygląda. No normalnie powiem szczerze, że wygląda na 28. 42 lata, w szoku jestem. Kolega piankę nakłada. O kurczę, ja to jednak robię fryzjera. Ktoś mi powiedział, kierowniku, mógłbyś kupić maszynkę, mógłbyś sam się ogolić. Ale już mieliśmy przygodę w Tajlandii z goleniem głowy. Nie wiem, czy pamiętacie. I tam słabo wyszło. Zobaczcie, jak kierownik ogolony. Tutaj broda poprawiona, elegancko. Teraz to można jechać do Europy. Można się pokazać jak człowiek. Proszę zobaczyć. Zobaczcie. Chłopaki mnie ogolili. Jeszcze mi głowę umyli. Pomasowali. Muszę przyznać, że wietnamski fryzjer naprawdę znajduje się na dobrej pozycji, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z fryzjerami. Przyjemnie, jak ja kocham fryzjerów, kto ogląda, to wie, że na każdym projekcie, w każdym państwie kierownik chodzi do fryzjera. No dobra, w Kambodży nie byłem u fryzjera, a może i w Tajlandii też nie. Sam się ogoliłem, bo było drogo. No właśnie, to nie w każdym kraju, przepraszam bardzo, nie w każdym, ale zawsze się staram. No i często do fryzjera warto pójść pogadać. Ale ja się teraz czuję jak nowonarodzony. Koleżka mi tu jeszcze brodę wyrównał. Mówi, ale kurde, ty masz brodę, dziku, to ja ci wyrównam. A ja mówię, szefie, to jedziemy z tematem, równamy to.